Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj będzie króciutko, bo ostatnio Was mordowałem długimi filmikami, dzisiaj zrobię krótszy. O byłym ministrze Zero, zresztą o ile można mówić o Zerze. A dokładnie chodzi o jego rzekomej chorobie, ale do tego przejdę zaraz. Jak pewnie większość z Was pamięta, minister Ziobro, były minister i prokurator generalny Ziobro, jeszcze 3 miesiące temu wykrzykiwał z mównicy, obrażał posłów opozycji, nazywał je fujarami, miał głos niczym tenor i śmiech Gargamela. Nic nie wskazywało, że jest chory. Nagle, gdy opozycja doszła do władzy, nasz szanowny minister nagle ciężko zachorował. Tutaj rodzi się pytanie, czy były prokurator generalny naprawdę jest taki umierający, a może jego stan zdrowia no nie jest taki zły, jak to maluje sam prokurator i ludzie z Solidarnej Rosji, przedstawiając Ziobrę no już jedną nogą u świętego Piotra. Tak jak wspomniałem, Ziobro cieszył się dużą werwą, obrażając posłów opozycji jeszcze 3 miesiące temu. Krzyczał, wyśmiewał, wykucał się, był pełen życia. I tu nagle pstryk, jak nie wiem, dotknięciem, że tak powiem, czarodziejskiej różdżki nasz minister nagle zachorował i nie domógł. Przyjdzie czas, że wy też znajdziecie się w ławach opozycji, a wtedy będziecie rozliczani również za łamanie konstytucji, ale też i za możliwe przestępstwa kryminalne, które z tym są związane. Niech pan nie będzie taki pewny siebie, czas biegnie szybko. Więc liczę na was. Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu. Ma pan 10 sekund, panie ministrze. Krajowa, a jak się boją konstytucji. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Moi drodzy, pulchny na twarzy, z bujną fryzurą, Ziobro zamieścił zdjęcie ze szpitala tuż po ciężkiej operacji i wcześniejszej chemioterapii. Daleki jestem od snucia teorii spiskowych, ale jeśli tak wygląda pacjent chory na raka przełyku z przerzutami po radioterapii, 3 dawkach chemioterapii, to medycyna, powiem wam, poczyniła zdumiewające postępy. I tutaj z całym szacunkiem, ale jak dla mnie Ziobro wygląda dużo lepiej niż niejeden facet po rozwodzie. Powiem wam, że sporo włosów Ziobro ma na głowie jak na pacjenta po agresywnej chemii. Nie widać też, by waga jakoś drastycznie spadła, a chyba po takiej operacji to zamiast żarcia jest dieta płynna. Powiem wam szczerze, być może ktoś mi tu zarzuci brak empatii, ale nie jest mi go wcale żal. Mam nadzieję, że się ogarnie na tyle, by sąd mógł go skazać za wszystkie wały i wsadzić do pierdla na długie lata. I tutaj życzę naprawdę Ziobrze dużo zdrowia, przyda się podczas przesłuchań.
Wypada chyba tutaj przypomnieć jedynie, że żadna choroba nie zwalnia z odpowiedzialności. To są słowa Ziobry. Ziobro bez skrupułów wysyłał prokuratorów do leżącej osoby w szpitalu, przesłuchiwał rodzącą kobietę. No jak powiedział, nie ma wyjątków. Dla niego, dla Ziobry też nie powinno być żadnych wyjątków i powinien go jakiś prokurator odwiedzić. Przecież to sam Ziobro postulował o przesłuchania w szpitalach. Choćby choroba była najcięższa, to proszę wybaczyć, ale nie zwalnia z odpowiedzialności. To są słowa Ziobry. Tak więc teraz powinny być stosowane dokładnie te same kroki, jakie wcześniej sam poczynił. Jeśli Ziobro jest naprawdę chory, powiem wam szczerze, że współczuję lekarzom, którzy leczą Ziobrę. Bo jak pójdzie coś nie tak, to Ziobro w przyszłości się zemści. Pokazał, jak potrafi niszczyć lekarzy po śmierci ojca Ziobry. No, nie zawahał się po prostu mimo wszelkich orzeczeń sądu dalej prześladować lekarza, bo miał taki film, taką wizję. Jeszcze kilka szczegółów, które wpadły mi w oko. Tu na zdjęciu widzicie pacjenta onkologicznego po 3 miesiącach leczenia. Nowotwór złośliwy przełyku, gdzie umiera 90 do 95% chorych. Po wyczerpującej radio- i chemioterapii oraz immunoterapii, po ciężkiej operacji, która objęła klatkę piersiową, jamę brzuszną i brzuszną mięśniową oraz szyję w trakcie przyjmowania silnych środków przeciwbólowych, w tym aplikowanych bezpośrednio do kręgosłupa. Powiem wam, nie wiem, może zadam wam pytanie, czy tylko ja wątpię, czy tylko ja widzę tutaj coś innego niż ciężko chorego człowieka po 3 miesiącach ciężkiej choroby i onkologicznego leczenia? Jeśli Ziobro jest rzeczywiście chory, no życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia, żeby mógł po prostu odpowiedzieć za swoje czyny. Ale zwróćcie uwagę właśnie na to tutaj zdjęcie. Zwrócił też na to zdjęcie jeden z lekarzy, który się wypowiadał w mediach społecznościowych. Jak powiedział, na oddziałach onkologicznych nie ma fieranek bawełnianych czy syntetycznych, tak jak tutaj u Ziobry są. Niemożliwe, żeby był operowany po radioterapii. Po radioterapii nie operuje się, bo technicznie jest to niemożliwe. Po operacji można jedynie leczyć radioterapią, ale nigdy odwrotnie. Okolica operowana nie może być wcześniej naświetlana, bo potem nie widać tkanek. Taka okolica wygląda jak stopiony plastik. Dla mnie osobiście, to teraz ja mówię, to jest zwykły tchórz, miękiszon i powinien pokazać dokumenty, a nie te ustawione według mnie zdjęcia, bo to jest ustawka jak nic i zaraz wam powiem też dlaczego. Przyjrzyjcie się tutaj temu zdjęciu, ja specjalnie go dłużej zostawiam. Być może się czepiam, ale zwróćcie uwagę na całkowicie świeżą pościel, jakby dopiero się na niej położył. Teraz popatrzcie na stojak na kroplówki, ma zwiniętą rurkę, jest nowa, nieużywana. Wygląda na całkiem niewychudzonego, że tak powiem. Chemie były tłuste pewnie albo coś w tym rodzaju, że tak mu się przytyło. Tlen? Nie ma choroby płuc.
Do czego jest wpięty ten weflon z czerwoną końcówką do plastra? Czemu pogarszano jakość zdjęcia w programie graficznym? Chyba nie ma już współcześnie komórek robiących tak marne zdjęcia. Czy coś mi tutaj umknęło? Nie wiem. Ale to były moje spostrzeżenia, moje, nie wiem, gdybanie. Teraz chciałbym Wam przedstawić właśnie komentarz lekarza specjalisty po obejrzeniu zdjęcia, które zostało właśnie zamieszczone na profilu naszego ministra. I ten lekarz specjalista napisał tak, cytuję: operacja raka przełyku polega na jednoczesnym dużym otwarciu jamy brzusznej i klatki piersiowej. Na tym zdjęciu widzimy zwykłe laparoskopowe 3 nacięcia, jakie wykonuje się każdemu pacjentowi z kamienicą, czy przy operacjach bariatrycznych. Wiem coś o tym, miałem bariatryczną operację i do tego nie widać, by były one zabezpieczone reodnami, koniecznymi dla zabezpieczenia takich cięć przed nadmiarem wydzieliny blokującej gojenie ran. Nie ma anestezjologicznego wkłucia centralnego, które zakłada się do każdej ciężkiej operacji i choroby. Ma zwykły weflon i motylek. Sonda do nosa jest podstawowym zabezpieczeniem przy każdym zabiegu brzusznym, więc to normalne i nie świadczy o ciężkim stanie pacjenta. A sam wygląd dobrze umięśnionego, nawodnionego, z pełnym owłosieniem i uśmiechem na twarzy pacjenta świadczy o jego dobrej kondycji psychicznej. Koniec cytatu. Wnioski, moi kochani, wyciągnijcie z tego sami. Mało tego, wśród tej całej szajki, tej suwerennej Rosji zapanowała konsternacja. Ci wszyscy, którzy tak krzyczeli, że Ziobro umierający, że z opozycji nie mają serca i tak dalej, tutaj wyciekły wiadomości, że namówili go na to zdjęcie i nie dopilnowali właściwej narracji. Próba modyfikowania informacji spełzły tak naprawdę na niczym, bo tacy funkcjonariusze jak Jaki, Kępa czy Ozdoba podali wcześniej zbyt wiele szczegółów choroby, które nie korespondują z zamieszczonym zdjęciem. Czyli taka standardowa orka samych siebie. I tak już na koniec, bo mówiłem, że dzisiaj będzie króciutko. Problem z Ziobrą nie dotyczy tego, czy ma ten nowotwór, czy go nie ma. Dotyczy odpowiedzialności za 8 lat niszczenia Polski, którą dziś sprytnie usiłuje się zamaskować współczuciem dla chorego. A media zaś dają się na to złapać. Ludzie skrzywdzeni przez Ziobrę mają prawo do sprawiedliwości i jak to powiedział sam Ziobro, żadna choroba nie zwalnia z odpowiedzialności. I tym akcentem chyba to zakończę. Jak zawsze, moi drodzy, piszcie, jak wy to widzicie. Może macie inne zdanie, może temu panu ciężko choremu współczujecie, być może nie. Jak zawsze piszcie, wyrażajcie swoje opinie. Ja wam bardzo już dziękuję. Wszystkim bardzo dziękuję za komentarze, za subskrybowanie, za udzielanie się, bo widzę, że coraz więcej ludzi ogląda te moje, że tak powiem, materiały, co mnie bardzo cieszy. Bardzo dziękuję również tutaj dla szczególne podziękowania dla kolegi Jerzy Białas 7758 za te hojne datki. Naprawdę bardzo to doceniam i bardzo ci za to dziękuję. I wszystkim wam dziękuję za
uczestniczeniu w tym właśnie kanale, w komentarzach, w rozmowach. Jesteście po prostu super, dzięki Wam ten kanał jest, rozwija się. Wszystkim bez wyjątku, nawet trollom bardzo, bardzo dziękuję. I to tyle na dzisiaj. I cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć. Proszę tutaj nie czarować zupy, bo pan wody nie wyczaruje, bo pan próbuje dosypać do tej zupy, którą pan sobie tutaj wymyślił teraz jakieś przyprawy i wcale woda z tego nie powstanie. Nie do końca tę metaforę zrozumiałem, ale to nieważne. Ale ja pamiętam... Czy jest pan z TVP? Tak. No właśnie, to dziękuję. Dziękuję.